Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego nowego YouTube'owego projektu, w którym to relacjonuję Wam budowę domu o powierzchni około 110 m2 na podstawie jednego z projektów rządowych domów za złotówkę. A w poprzednim odcinku omówiliśmy sobie, jaki projekt wybrałem ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, projekt domu piętrowego. Wybrzmiała mega fantastyczna dyskusja w komentarzach. Te dyskusje oczywiście wszystkie są jak najbardziej potrzebne. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze. No a dzisiaj pokażę Wam pierwsze prace z nowo zakupionej działki, które muszą się tam odbyć, zanim do budowy przystąpię. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. No i witajcie moi kochani widzowie w kolejnym odcinku. Jadę właśnie na działkę. Dzisiaj będę robił ogrodzenie. Pokażę Wam, jak robię sobie ogrodzonko, które moim zdaniem będzie najtańsze. Najtańsze pod względem najtańsze. Wybieram je dlatego, że panele moim zdaniem nie są najtańszym rozwiązaniem. Słupki są drogie. To Wam pokażę, jaki fajny mam zjazd tutaj na działkę, bo akurat wjeżdżam. Teraz pogadamy o tym ogrodzeniu. Zobaczcie, ja sobie zjeżdżam z głównej drogi i od razu wjeżdżam na działkę. Więc działka no fajnie zlokalizowana jest. Ostatnio żeśmy, jak pamiętacie, ją rekultywowali. Ja już od razu z tej strony sobie taki wjazd zrobiłem i się właśnie zakopałem. O, ale to nie jest kurna dobry pomysł. Popadało, wszędzie powodzie są. Dobra, muszę się zająć autem. Jestem załadowany, więc za chwilę będę nagrywał dalej. No fajnie się gadało, ale zakopałem się przez te rekultywację tego terenu. A ja dzisiaj przyjechałem tutaj dość zatowarowany. Więc mam na pace 50 kolejnych pustaków, z których to właśnie będę chciał to ogrodzenie zrobić. Czeka mnie z buta zaniesienie tych wszystkich pustaczków tam. No nic, żeby się jakoś tam wykaraskać z tego miękkiego podłoża. No dobra, najgorsze za mną. Wykopałem się, a ponieważ mam na samochodzie jeszcze beczkę 250 litrów wody, dlatego że nie mam tu jeszcze ani studni, ani wodociągu, ani nic, więc muszę się tej wody też jeszcze pozbyć, żeby autko było lżejsze, więc tam mam drugą beczkę i z beczki do beczki będę sobie tą wodę przenosił, przelewał. Już dalej nie wjeżdżam, więc szybkie przelanie wody. O, na autku mam drugą taką beczuszkę. I sobie przywiozłem wodę do cementu i dlatego jeszcze to autko tutaj takie ciężkie jest. Dobra, zabieram się za przelewanie do tamtej i auteczko będzie już troszkę lżejsze na te moje jeżdżenie dzisiaj po tym polu. No i dobra, moja beczuszka zapełniona. Odlałem wody stąd, co sobie przywiozłem. No niestety, moi drodzy, niestety, ale będziecie właśnie świadkami wszystkich moich takich przygód. Dzień się fajnie zaczął, musiałem sobie troszeczkę podźwigać pustaków, przenieść wody, ale tak to jest. W nowym miejscu, gdzie nie macie wody, nie macie prądu, nikogo kompletnie nie znacie, ale miejsce Wam się podoba, chcecie coś tutaj zrobić, więc niestety trzeba sobie tutaj i wodę przywieźć, i prąd zorganizować w jakiś tam sposób. Przygody zawsze na tego typu budowie są. Tutaj wiem, że wody są dosyć głęboko, są na 10-11 metrach. Dopiero pierwsza warstwa wodonośna. Przyznam szczerze, nie chce mi się kompletnie robić studni, chociaż ze studni na YouTubie zasunąłem. Mam bardzo blisko piękne stawy i jeziora, jest tej wody od groma.
Busikiem w każdej chwili mogę sobie podjechać, tyle co mi będzie potrzeba, ja sobie przywiozę, studnię zrobimy już potem na kolejnych etapach budowy. Będę budował sam, jeżeli będę zatrudniał jakieś firmy, to tak jak mówiłem, będę Wam to wszystko tłumaczył, czemu to robię, dlaczego akurat na tym nie oszczędzam. Więc co, zabieram się dzisiaj za ogrodzenie, tak jak Wam pokazywałem wcześniej. Pamiętacie, malowałem te bloczki, pytałem się Was w komentarzach, po co ja je maluję. A mianowicie to są bloczki hasiowe i one będą mi służyły jako stopy pod ogrodzenie. Doszedłem do wniosku, że robię ogrodzenie z bloczków hasiowych, leszowych, zwał jak zwał, dlatego że nie chcę robić słupków. Z jednej strony słupek dzisiejszy pod ogrodzenie panelowe to jest taka puszka po piwie, że nie chce mi się gadać, do tego trzeba byłoby jakieś łączniki, nie łączniki, wcale to nie wychodzi najtaniej. Ja sobie zrobię od razu betonowe, może najładniejsze to nie będzie, między nimi oczywiście puszczę panel, bo same panele są tańsze, najtańsze. Na razie nie będę inwestował w żadne przęsła ogrodzeniowe, robię to w ten sposób. Czyli liczyłem, że mnie ogólnie 500 sztuk takich bloczków wyszło, słuchajcie, 500 zł, dlatego że zapłaciłem za nie, zostały tam komuś po jakiejś budowie stodoły czy czegoś tam po złotówce. 500 sztuk przywiozłem, drugie 500 za HDS-a, więc ogólnie 1000 zł mi wyszły, można powiedzieć, po 2 zł za jeden bloczek. Jakby przyszło ich kupować nowych, one też są po jakieś 4 zł, więc też się bardzo by opłacało. Zobaczcie, 10 bloczków, ja i tak będę je robił na 8 plus 2 na stopę. 10 bloczków to jest 40 zł i mam betonowy, fajny słupek. Oczywiście wymaga to trochę pracy. No najtańszy widziałem słupek jakiś taki w miarę porządniejszy od zwykłej siatki panelowej, to jest też 45 zł, więc żaden interes. Tutaj w przyszłości sobie będę mógł to ogrodzenie pomalować, założyć jakieś normalne przęsła, jakoś to będzie wyglądało, a nie jakiś tam chów klatkowy z tych paneli. Nie mam oczywiście nic do każdej formy ogrodzenia, jednak uważam, że to poza oczywiście ciężką pracą, jaka mnie czeka, ale nic nie ma za darmo, będzie ogrodzeniem najtańszym. Tak więc zabieram się za robotę. Dobra, ja Wam nie nagrywałem tego wcześniej, ale ja mam już tutaj w 3 narożnikach takie słupki betonowe. One najprawdopodobniej miały iść pod ogrodzenie betonowe, ale u mnie tego nie będzie. No i co, trochę odkopałem to. To jest zalane tam betonem. Nie chce mi się tego dźwigać, ale już widzę, że się rusza, więc jest szansa, że pociągnie. A co pociągnie? No ja tu w busiku mam wciągareczkę. Ja to jestem przystosowany na takie ekstremalne prace. No i co? Ciekawe, czy to się po prostu uda. Zobaczmy. Aktywujmy. No i wciągaj. O, może to jeszcze nie być takie łatwe. Ja podkopiemy trochę i wciągareczką może mi wyjdzie. Jak pracujecie sami, to wiecie o tym, że nie macie nikogo do pomocy. To takie rzeczy jak wciągarki i busik to są bardzo dobre rzeczy. No i bajka, zobaczcie. Zobaczcie, z jakiej głębokości to wyprułem. No, trzeba sobie, słuchajcie kochani, ułatwiać życie i inwestować w takie rzeczy, bo to naprawdę potem się zwraca 100 razy. Taka wciągarka kosztuje ile tam, z 500 zł, nie więcej. Macie pilocika, macie wszystko w czapce. O. I po co, nie będę tego dźwigał w ogóle. Założę sobie. O. Obejmę jeszcze raz. O. I rób, kochana, robotę. Super.
Dobra, ciągnij ją. Dobra, dasz radę. I samo się robi. Dobra, się wyciągnie. Dobra, później się tym zajmę. No i dobra, więc teraz tak. Bloczek ten hasiowy ma długość 50 cm. Czy tam chyba 48, 49 nawet w moim przypadku. Ale powiedzmy, że 50. Szerokości ma 18 i 24 ma wysokości. Wobec czego chciałbym, żeby dwa bloczki były postawione w ten sposób, jeden obok drugiego w ziemi i na nim zakotwiony pierwszy bloczek od słupka. Tak więc 24 plus 24 to jest 48, 8 może mi wystawać, 40 chcę mieć idealnie pod ziemią. Żeby sobie to ułatwić, przeciąłem dwie płyty styropianowe 20 na pół, bo mają 100 na 50. I wczoraj, zanim tu przyjechałem, sobie je po prostu skleiłem. Tak więc każdy mój dołek będę chciał kopać dotąd na 40, żeby to 8 po prostu sobie wystawało. Więc pierwsze 24 będę miał w ziemi, no i większą połowę drugiego bloczka również w ziemi. Tak więc przykładam sobie ten styropian do dołka i obkopuję. A i żeby było łatwiej mi mierzyć do gruntu, żeby za głęboko nie kopać, za płytko wbiłem sobie dwa takie pręty dosłownie na środku tych płyt. No i co, stawiam sobie poziomkę i patrzę gdzie mi brakuje, podsypuję piaskiem i ładnie to wszystko udeptuję, ugniatam. No i dobra, przyniosłem sobie pierwsze bloczki pomalowane dysperbitem. Może od tego zacznijmy, dlaczego ja je pomalowałem dysperbitem. Zacznijmy w ogóle od podstawy, jaką jest to ogrodzenie. Mi nie zależy, żeby to ogrodzenie przeżyło mnie, moje dzieci, moje wnuki, bo robienie takich rzeczy jest absurdem. Chociaż niektórzy uważają, że to, co oni zbudują, to ma być do końca świata jeden dzień dłużej. Ja wiem, że te bloczki i tak, będąc z ziemi, będą się z czasem lasowały, ale dysperbit kosztuje 60 zł. Pomalowanie tych bloczków akurat, które będą w ziemi, na pewno przedłuży o parę lat proces ich lasowania. Jeżeli to ogrodzenie postoi tutaj 20-30 lat, to i tak będzie, słuchajcie, cud nad Wisłą. Dobra, ja w tym momencie sobie te bloczki układam w taki sposób. Ok. No i teraz patrzę, czy mam tu w miarę jakiś tam poziom. No powiedzmy, szału nie ma, ale no nawet jest. Trochę muszę obniżyć z tej strony. Dobra, musiałem się przekopać trochę szerzej, bo fajnie się gada i nagrywa, ale tym kamieniem zaznaczyłem sobie granicę i za bardzo do sąsiada się wpieprzyłem, więc musiałem się przekopać i teraz ten bloczek pójdzie w tą stronę. No i stawiam sobie teraz ten bloczek tutaj, żeby mniej więcej trafić się z tymi dziurkami, no i oczywiście zachować granicę do sąsiada. U mnie to będzie jakoś tak. Aha, tu mam drugi kamień, czyli jeszcze trochę tutaj, w ten sposób. Jak mam już pustak ustawiony, mam tu jakieś stare pręty z budowy. Tych prętów mam mało, będę kupował. Na razie ich nie liczę, ile mi one kosztują. Na pewno coś będę musiał kupić. Więc skoro mam tutaj 24 i 24, 48, 50, chciałbym też 40 wbić w ziemię, więc ucinam sobie pręciki tak na 1,10 m. Mam tutaj All Powersa pamiętacie z moich poprzednich filmów.
Taki to wspaniały bank energii. Mam nadzieję, że całą budowę na nim przerobię, zanim podłączą mi do działki prąd. Tutaj wiem, że prąd jest z energii, nie z PGE, więc udamy się do energii, ale to w późniejszym okresie. Dobra, ja sobie tutaj potnę te pręciki tak na 1,10 m. No i dobra, moimi 4 pręcikami celuję sobie między otworami i wbijam je po prostu w ziemię. No możecie powiedzieć, no Kamil, no ale jak, no kurczę, prosto w ziemię, przecież te pręty skorodują. Tak, wiem, skorodują, ale zanim to się stanie, najprawdopodobniej minie 10 dobrych lat, jak nie być może więcej. W tym czasie te pustaki też już się dosyć mocno tutaj zagęszczą. Ten grunt już się tak zespoi ze sobą, że ja myślę, że 10 lat to minimum, jakie te pręty posłużą. A w tym czasie zrobią mi na tyle spokojnie zbrojenie tego mojego całego słupka, że jego tu nic nie ruszy. Naprawdę uwierzcie mi, że te pręty, tak, z biegiem czasu je rdza, one będą zjedzone, ale do tego czasu to naprawdę minie kupę czasu. To jest zwykły pręt 8. Wijam tak, żeby 10 cm wystawało na następny bloczek. Bajka. Ponieważ to jest słupek narożny, muszę się jeszcze tutaj kawałek przekopać, żeby móc dostawić drugą jego część. No i dobra, przekopałem sobie tutaj z prawej strony. Bloczek wystawiłem też na takiej zasadzie, żeby wystawał, żeby była to stopa taka oparciowa. Przeciągnąłem sobie sznurek od samego początku, od granicy. Porównałem, czy jest linia, wobec czego ustawiłem sobie bloczki tutaj, więc wiem, że mam kąt do tamtej strony działki. Na sucho postawiłem sobie tylko te górne, już niepomalowane. No i co, patrzę, stabilne to jest, już mogę sobie po tym chodzić, a co dopiero mówiąc będzie, jak to zaleję. Chcę zalać, tutaj jeszcze trochę piachem podsypię, ale ogólnie chcę zalać cały ten bloczek, co jest w ziemi. Oczywiście otwory z prętami. No jak już będę miał ten narożny, to już kolejne będą szły o wiele szybciej i łatwiej. No i urobiłem sobie betonu. W pierwszej kolejności zalewam otwory z prętami, ruszam pręcikami, żeby się jak najgłębiej tam zalało, żeby te pręty zrobiły to zbrojenie jednak w tym bloczku. O, jedno, drugie. No i tak robię na razie ze wszystkimi prętami. No i dobra, poszło mi tutaj dwie takie kastry betonu. Tak więc i sporo kamieni, a kamieni tutaj na działce nie brakuje. Jakiś taki teren typowo żwirowy, więc ludzik. Zalałem cały pierwszy bloczek, całą tą stopę pierwszą oraz tam ze 2-3 cm tego bloczka tutaj. No i co? Poczekam, niech ta woda trochę odpłynie i przesypię piachem, sobie to po prostu wyrównam. Dobra, lekko mleczko z betonu poszło sobie w wodę, więc obsypałem. Resztę zrobię innego dnia, jak będę miał grabie, ponieważ generalnie dzisiaj ich nie wziąłem. No i co? Teraz idę do sąsiadów, po 15 cm od tej granicy oddalam się i od jednej i od drugiej, dlatego że trochę będę się wkopywał w teren sąsiada. Miejmy nadzieję, że sąsiadów, których i tak co prawda na razie nie znam, nie będą mieli z tym problemów. I tak będzie sąsiad miał za darmo jedną część ogrodzenia, więc nie powinno być problemów. Oczywiście całe ogrodzenie to stoi w mojej działce, ale jak robię te stopy takie, które mają trzymać tą linię i przekładam, to się wkopuje troszeczkę właśnie w grunt sąsiada, w tą graniczkę. To już mówię od razu. Jeszcze to
sprawdzę, tu mam akurat 12, przesadziłem, więc muszę się jeszcze troszeczkę odsunąć, tak na 15. No tyle. Dobra, ja sobie przystawię ten paliczek. Gdzieś tutaj. O, jak z bicza strzelił 15. No i dobra. No i co? Teraz jeżeli będę chciał zamontować czy to panel ogrodzeniowy, bo w pierwszej kolejności taki panel będzie. Tak jak już mówiłem wcześniej, w przyszłości jak będą chęci i tak dalej, to się zrobi jakieś normalne przęsło. Robię sobie odstęp tego wszystkiego na 255, ponieważ i panele mają 250 i krzesła mają zazwyczaj 250, więc odchodzę sobie na 255. Trochę mi wieje, ale damy sobie radę. Złośliwość rzeczy martwych. Dobra, lecimy. 255 będzie dokładnie tutaj. Ok. Stawiam sobie ten mój śmieszny styropian na odległość 255. No i w tym momencie zarysowuję i obkopywuję na równo z tymi pręcikami. A jak widzieliście, odmierzyłem sobie tym styropianem te 255 i zacząłem sobie kopać. Ale powiem wam szczerze, ja ostatnio mam takie wrażenie, że od czasu ostatniej budowy ja mam kurwa takiego pecha, że najprawdopodobniej się wpieprzyłem w taki kamień. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kamień, chyba kuźwa głaz jest, ja bez koparki go nie wyję. A ten słupek musi tu być. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Ja pierdzielę. Ja będę robił kuźwa, jak on duży jest. Czekajcie, wciągarką by go wyciągnął. Ja cię kręcę. Zobaczcie, jaki głaz. No, pytanie, czy by go pokruszył młotem udarowym. O ja. Dobre, co? Więc najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy już to jest po robocie. Bo będę musiał młota udarowego przywieźć. O. I go pokruszyć. Bo go nie wyciągnę w ten sposób. Akurat w tym miejscu muszę mieć słupek. Można mieć szczęście? Można mieć szczęście. No i dobra, dzień drugi. Przyjechałem na budowę i tak sobie w nocy przemyślałem sytuację, ponieważ chciałem robić odstępy po 255 i łatą sobie jechać poziom. Niestety nie mogę tego uczynić ze względu na ten kamień, ale 255, 255, 255, 255 i na końcu co miało zostać, tak miało zostać. Ale doszedłem do wniosku, że jednak zrobię sobie końcowy słupek i z tej strony będę jechał 255, 255, 255 i tam na końcu wyjdzie mi mniej i ominę kamień. Ale żeby to wypoziomować, musiałem tutaj, jak to się mówi, skorzystać ze szlauwagi. Jeżeli nie wiecie, co to jest szlauwaga, to jest taka archaiczna poziomica, bo dzisiaj mamy niwelatory, lasery i inne wynalazki, a ja jednak jeszcze jestem, mimo że w miarę młody człowiek, ale starej myśli technicznej. I tak sobie właśnie tą szlauwagę tutaj ustawiłem z tej strony. Poziom wody mam na 0. Zobaczcie sobie tutaj oczko jest 0, jakby ktoś nie wiedział, jak z tego korzystać. No i tak samo ustawiłem sobie, tutaj płynie sobie woda. Chyba wiecie, jak szlauwaga wygląda. No ale młodzież też mnie wiem, że ogląda, więc to jest taki długi wężyk zalany wodą. Poziom na świecie zawsze jest taki sam, no i tu mi wyszło aż tak wysoko. No i teraz wiem, że muszę aż tyle podnieść ten bloczek, więc zasada taka sama co w tamtym. Wkopanie, tutaj wziąłem na równo z terenem, ale jednak to się nie spisze. Wkopanie, słuchajcie, wykopanie dołka,
włożenie bloczków, zalewanie, z tym, że muszę teraz to wszystko wyjąć. No i o tą różnicę, co tutaj jest ta woda, ten bloczek dolny sobie po prostu unieść, no i wszystko zalać. I dobra, jak już mam to wszystko ogarnięte, to puściłem sobie żyłkę między pierwszym a ostatnim bloczkiem. Mocno ją naprężyłem. Teraz mam kawałek profila, którego przyciąłem na 255, bo takie odstępy będę chciał robić między przęsłami. No i co, biorę sobie ten mój klocek styropianowy, który sobie zrobiłem 50 na 50. Na spokojnie sobie już teraz ustawiam do żyłki. No i się wpycham, powiedzmy, na jakieś tam 15 cm do sąsiada. Jak wspomniałem, fundamencik będzie u sąsiada, ale mówię, sąsiad będzie miał za darmo ogrodzenie, więc nie powinien narzekać. No i co? Szpadelkiem obznaczam sobie dookoła, no i kopię taki kwadracik. No i słupek za słupkiem, jeden za drugim, wykopanie, wypoziomowanie do żyłki. No i w ten oto sposób mam jedną stronę ogrodzenia ustawioną. No i co? Zabieram się za zalewanie. Na wykopanie, na wypoziomowanie średnio 20 minut potrzebowałem, no plus jakieś 5 minut na jakiś odpoczynek. Tak więc, jeżeli dziennie będę robił, tu mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zrobiłem. A jeżeli, tylko że przyjechałem o godzinie 10, jeżeli dziennie bym robił 10 słupków, to tydzień czasu całą działkę sobie tam ogarnę. Tak więc rozrabiam sobie teraz cement z wodą i oczywiście z tym piachem, który tutaj wykopywałem. Kotyry na bok, piasek tutaj i piasek idzie z powrotem na zalanie tych oto stóp. No dobra, nie chcę Was za bardzo męczyć nagrywaniem co chwilę, co ja tu robię, żeby to ogrodzenie nie trwało nie wiadomo ile. Dobrze wiecie, wrzucam 2 bloczki. Trzeci też pomalowany, bo będzie zalany, zakopany. No i czwartym sobie ustawiam, żeby była z grubsza linia. Już nie ustawiam za bardzo aż tak pod sznurek, dlatego że doszedłem do wniosku, że te bloczki tak są na tyle krzywe, że będę je za chwilę murował na zaprawie murarskiej. No i to jest efekt jednego dnia pracy. Wczoraj robiłem tamte narożniki, sobie troszeczkę wymurowałem, postawiłem na górę. No i to jest jeden efekt jednego dnia pracy. Dołek średnio kopie się 15 minut, chyba że się trafi na jakiś kamień, no to 20. Ustawienie tych bloczków 20 minut na dołek. Jak się rano zacznie, to spokojnie dojechałem sobie do końca. Zaraz będę po kolei wszystko zalewał. Zalewam bloczek, no i parę centymetrów ten bloczek, który na nim stoi, czarny. Oczywiście przebijam drutami. No i co, pokażę Wam już jak będzie zalane, bo wiatr wieje, więc ze stojaka nie będę tego filmował. No i zalane bloczki tak sobie wyglądają. Ja tu wczoraj wziąłem, przemurowałem sobie 3 sztuki do góry na pianoklej, ale jednak muszę zrezygnować z pianokleju, dlatego że te bloczki cholernie są krzywe. W poprzednim tutaj secie, zobaczcie, wbijałem druty, zalewałem, te druty wystają aż do tego bloczka. Nie wiem, czy będziecie widzieć, on tu jest. Jeden tu, drugi tu, po 2 druciki. No i sobie wymurowałem i tutaj pojechałem sobie tą pierwszą warstwę na klej cienkowarstwowy. Też jest to słaby temat, dlatego tym razem zrobiłem tutaj dołki, żeby się nie pieprzyć. Zrobiłem sobie dołeczki od żyłeczki. Zobaczcie sobie po długości, linia od sznurka. No i co, ustawiłem tak, żeby mniej więcej. Nie idealnie, ale mniej więcej, żeby wysokość była przy tym sznureczku.
i zalałem. Dlaczego tak zrobiłem? No dlatego, że jak mam zalane dookoła bloczka, no to przecież w środku jest puste, tak? Ja mogę teraz młotkiem pieprznąć i te druty moje 1,5 metrowe, jak wyschnie, sobie powbijać, no i wystawić na kolejne bloczki. Ta sama robota, a o wiele szybciej. Więc wykopanie i praktycznie zalanie jednego dnia. Da się? Oczywiście, że się da. No i ładnie to wygląda. I mam tutaj po 2,55 dystansiki porobione. Słuchajcie moi drodzy, siedzę w moim mala prymitywnym studiu i męczę dla Was, składam dzisiejszy odcinek. W ogóle wiele osób kiedyś się mnie pytało, jak wygląda moje miejsce pracy. Tu mam lampy, w których mnie widzicie. Tak wygląda moje studio, mój komputerek. No i tutaj męczę dla Was te odcinki. Trwają one bardzo długo, staram się nie robić ich dłużej niż pół godziny. Dlatego w tym momencie film przerywam. Jak będę robił ogrodzenie, pokażę Wam w kolejnym odcinku. Podzielimy go na kilka części. Mam nadzieję, że komuś się to po prostu przyda. Taka szczegółowa instrukcja, jak ja to ogrodzonko będę robił. I zobaczy na końcu, jak ono wyjdzie. Podsumuję oczywiście, ile kosztuje i ocenimy, porównamy do innych ogrodzeń. Natomiast każda moja praca, którą spędzam na działce, kończy się tutaj, w tym miejscu, a tutaj muszę kolejne jeszcze dobre 2-3 godziny spędzić, żebyście jakoś ten filmik mogli obejrzeć. Dlatego będę Wam bardzo wdzięczny za każdą łapkę, za każdą subskrypcję. Jeżeli możecie mi w ten sposób chociaż pomóc, to łapkujcie do góry, piszcie komentarze i udostępniajcie te filmiki. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku będę kontynuował ogrodzonko i pokazywał Wam, jak ja to robię. Trzymajcie się ciepło, cześć!